Dzisiaj zobaczymy, jak to jest z Nowym Rokiem na Filipinach. Jesteśmy obecnie na bulwarach. Pan Smith, pani Smith. Kontrast. U mnie kwiatki białe, u niej czarne. O, jest jeszcze Siesie, która szuka męża z Polski. Szukamy chłopa dla kuzynki. Śmieje się, że znajdź mi chłopa. Mówię, dobra, znajdziemy. Orkiestra na żywo. Za 12, wpół do 12, przepraszam, nie za 12. Jest policja, jest straż pożarna. Część sklepików pootwierane. Idziemy w centrum, zobaczymy, co się będzie działo. Ciekawe, czy YouTube, jak tu mam w zwyczaju, praw autorskich nie podklei, jak jest wykonanie kogoś innego. No, ale zobaczymy. Oczywiście dumnie powiewa flaga Filipin. Kwiaty pod pomnikiem Rizala, bohatera narodowego Filipin. O. What are you looking for? Food. Szuka Ernestin jedzenia. Cały dzień w kuchni. Hejdak szuka jedzenia. Na koniec tego filmu może wkleję jakieś przebitki z tego, co się działo w kuchni. Wiadomo, koniec roku. 10 zamówień się wychodziło. Znowu był kocioł. Co ciekawe, wcześniej, dzisiaj tutaj od 8, czyli od 20, było oglądania tych telebimach. Kevin sam w Nowym Jorku. U nas ogląda się to na święta, a tutaj na Nowy Rok. Co ja wam powiem? Nie oglądałem filmu z zeszłego roku. Nie oglądałem filmu z zeszłego roku, jeżeli chodzi o celebrację Nowego Roku. Ale biednie tu jest w tym roku, jeżeli chodzi o ilość ludzi. Ale wspominała Ernestin, że gdyby siostra jej nie wysłała planu tego, co się będzie działo, to że mało promowane to było. I teraz zastanawiam się, gdzie będą fajerwerki. W tym roku stały tutaj za podświetlanym napisem 2026, który się dzisiaj zapali. Teraz nie wiem, szybciej się w koło, nie mogę ich zlokalizować, ale jest naprawdę mało ludzi. Pańskiego roku. Korzystając z okazji, że do Nowego Roku jest jeszcze 11 minut u nas. No u was dopiero za 8 godzin, także jak to zawsze śmiem rodziców, żyjemy w przyszłości. Kochani widzowie, dziękujemy, że byliście z nami przez cały ten czas. To już jest ponad rok. Wyjątkowy rok dla nas. Mam nadzieję, że również dla was. Wasza obecność, komentarze i wsparcie dały nam, a przede wszystkim mi, masę energii. I dużo energii też w tych najgorszych momentach, co bardzo doceniam. Wytworzyć po prostu dalej i kontynuować tą przygodę. Nagrywam to wcześniej, bo już zaczyna się dziać tutaj hałas, a na Filipinach jest głośno. Życzę wam, aby nadchodzący rok przyniósł wam dużo zdrowia i radości, spełnienia marzeń. Tych małych i tych dużych. Oczywiście te duże, małe są tylko jakimś krokiem do realizacji tych większych, wielkich marzeń. Czegoś mogę wam życzyć? Pięknych podróży i nowych doświadczeń. Życzę wam, żebyście mieli odwagę do zmian w swoim życiu i do podejmowania wyzwań. Nie warto się zasiedzieć, nie warto stać w jednym miejscu. Warto próbować nowych rzeczy i ciągle się rozwijać. A nawet jak ktoś nam nie przypasuje i stwierdzimy, że to nie dla nas, to przynajmniej wiemy, że to po prostu nie dla nas. Ale z wielkim prawdopodobieństwem zawsze jakąś lekcję z tego sobie wyciągniemy dla siebie. Niech każdy dzień tego nowego roku 2026
będzie dla Was pełen uśmiechu i inspiracji. I do zobaczenia w kolejnych vlogach, których w tym roku będzie sporo, tak jak i było w zeszłym roku. Będzie się działo jeszcze trochę i Sikihor. Za kilka dni Sikihor, za kilka dni kontynuujemy nasze marzenia, a Wy będziecie tego częścią. 9 minut do nowego roku, także następnym razem widzimy się już w tle z fajerwerkami. Hej kochani, tutaj Olek. Zanim przejdziemy do fajerwerek, do witania nowego roku, chciałem powiedzieć Wam coś od serca, a zawsze o tym zapominam, kręcąc filmy spontanicznie, wyciągając kamerę z torebki czy z kieszeni. Od kiedy zacząłem prowadzić ten kanał Między Światami, moje życie zmieniło się. Dzięki temu kanałowi mogłem pokazywać Wam codzienność na Filipinach, w Norwegii, odkrywać z Wami nowe miejsca, no ale przede wszystkim poznawać Was, bo doskonale kojarzę ludzi, którzy piszą mi komentarze pod każdym filmem, którzy wchodzą ze mną w różne dyskusje, rozmowy. Część z Was odezwała się do mnie na Facebooku, rozmawialiśmy przez telefon, wymieniamy wiadomości, wymieniamy życzenia. I to jest absolutnie niesamowite uczucie, bo prawdopodobnie bez tego kanału nigdy nie miał możliwości, bym z Wami porozmawiać. Ale jednocześnie wiem, że jeszcze przed nami długa droga, jeżeli chodzi o ten kanał. I bez Was po prostu będzie dużo ciężej na tej drodze i dużo ciężej będzie dojść do celu. YouTube jako platforma działa w bardzo prosty sposób. Jeśli widzowie reagują, klikają lajki, komentują, oglądają film do końca, to platforma pokazuje go dalej kolejnym osobom. Tak działa algorytm. Ale jeśli reakcje są słabe, szczególnie na początku po uploadzie filmu, to nawet najlepszy film może po prostu przepaść w całym tym nawale wszystkich filmów od sztucznej inteligencji. Nie wiem czy wiecie, ale na ten moment to już ponad 50% wszystkiego co pojawia się w internecie jest po prostu wygenerowane sztucznie. Nie ma w tym człowieka, nie ma w tym ludzkich błędów, doświadczeń. I to po prostu czasem boli, bo ja wkładam w to swoje zaangażowanie, czas, energię i serce. Dlatego chciałbym Was poprosić, ale naprawdę szczerze, jeśli lubicie to co robię, pomóżcie mi trochę rosnąć. Każdy like i każdy komentarz na YouTubie jest jak mały impuls, który mówi YouTube'owi: hej, ten film warto pokazać innym użytkownikom platformy. A najbardziej kluczowe są pierwsze 3 godziny po publikacji. Z reguły publikuję filmy 16-17 czasu polskiego, więc pierwsze 3 godziny, gdzie YouTube ocenia, czy film jest angażujący widownię, czy nie. Właśnie wtedy Wasza pomoc ma największą moc. Nawet jeden komentarz, na jedno słowo, super, dzięki, fajny odcinek, robi różnicę, bo pomaga to temu algorytmowi sztucznej inteligencji spozycjonować ten film jako taki, który po prostu angażuje widownię. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli możecie, oglądacie film do końca. Nie musicie nawet wpatrywać się w ekran. Możecie robić w tym czasie kawę, sprzątać, jeść śniadanie. Algorytm widzi oglądanie, a to jest kolejny sygnał, że film jest po prostu wartościowy. Dla Was to kilka sekund kliknięcia, a dla mnie jest to realne wsparcie w naszej codziennej działalności, bo nie nazwę tego pracą. Pracuję, doskonale wiecie jak. Każdy Wasz gest pomaga i napędza mnie do kolejnych materiałów, do kolejnych pomysłów i nagrywania filmów po prostu jak Wy chcecie oglądać. I powiem Wam coś ważnego. To nie tylko ja, ale my wszyscy, cała ta społeczność tworzymy ten kanał. Nie tylko ja przed kamerą, ale właśnie Wy, którzy komentujecie, piszecie pytania, wchodzicie ze mną w dyskusję, dzielicie się opiniami, daliście mi masę świetnych rad życiowych, jak nie tylko, również budowlanych w zeszłym roku. I to dzięki Wam ten kanał żyje i się rozwija. Chciałbym, aby ten rok był przełomowy, żeśmy wspólnie pokazali, że polska społeczność na Filipinach potrafi stworzyć coś wyjątkowego, że potrafimy być razem i wspierać się w małych i dużych rzeczach. Dlatego, jeśli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby żaden odcinek Ci nie uciekł i naprawdę każdy komentarz, każdy like ma ogromną moc i wagę. Nigdy nie myślcie, że to mało i że to nic nie znaczy, bo naprawdę bardzo pomaga. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami
to ogromny zaszczyt mieć taką widownię, gdzie z reguły wszystkie komentarze są kulturalne, wszystkie dyskusje, które schodzą w jakieś złe strony, również rozwiązujemy w cywilizowany sposób. I to właśnie z Wami chcę rozwijać tę niesamowitą życiową przygodę między światami, między kontynentami, między kulturami i między ludźmi, co najważniejsze. Kochani, działamy dalej, lecimy z tym nowym rokiem na pełnej mocy. To by było tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie, no i zapraszam na dalszy pokaz fajerwerków. Uważam, że pokaz fajerwerków w tym roku był lepszy. Jak pod koniec dudnęło, też dostałem gęsiej skórki. Naprawdę na koniec były ładne fajerwerki. No i ostatecznie zeszłość trochę ludzi tutaj. What will you change in the new year? Nothing. Why, what will you change for the new year? Husband. My diet. No. My diet. Your diet? I will only eat once a day. Starting next year. Next year. You will change your diet, you start with ice cream. Asa na ulang pa food? Can we eat that? No ja, proszę Państwa, oficjalnie mówię i będę się tego trzymał. Jesteście świadkami. Ano ka saya? Hay, pakauslam aslit. Pero kumuba? 5 dni, 4 godziny, 9 minut bez kropli alkoholu w moich ustach. Nie, że był to jakiś problem, bo nie mam żadnego syndromu odstawienia. No ale tak jak Wam mówiłem w poprzednich vlogach, przyjechałem tutaj z Norwegii, wszedł mi taki okres mocno odprężający, od mocnego odprężenia, wakacyjny. No i wieczorem się usiadło. Rum z kolą. Znaczy Wam pokażę 2026. Pokażę Wam z daleka. Nie musimy tam podchodzić. No i tak wieczorem siadało. Jedna szklanka rum z kolą, z lodem. Może 2 szklanki czasem. No tak ze szwagrem się siedziało. No ale w wniosku, że ten rok będzie wyjątkowy dla mnie i przełomowy. Chyba nigdy już nie robię sobie takiej przerwy. No ale w tym roku planuję nie dotknąć nawet kropli alkoholu. Skupię się bardziej na sobie, na swoim ciele, na swoim zdrowiu jeszcze bardziej. Zobaczymy, jakie będą tego skutki. Takie jest moje zobowiązanie na ten moment. Największe wyzwanie, szczególnie na Filipinach, przy tej kulturze. Ale damy sobie radę. Damy sobie, proszę Państwa, radę.
O ile nietoperzy. Jak w zeszłym roku. Niektórzy odkręcają tłumiki od motocykli, inni jeżdżą i trąbią tymi trąbkami. Na Filipinach po prostu wierzy się, że im więcej hałasu, tym więcej złych duchów będzie odpędzonych w nowym roku i dlatego generują dużo hałasu. Także tak. How was your year, madam? Stressful but great Why stressful? because we opened the business and it's challenging, but we learned a lot of lesson. Wow, you get 2 cars and 1 scooter. It's a blessed year and hoping for more blessings to come. Asus! To był dobry rok. Bardzo dobry, wiadomo. Zawsze są jakieś powody do zmartwień, zdenerwowania. I będą w tym roku tak samo. Ale większość takich sytuacji to są tylko sytuacje przejściowe w naszym życiu. I nie ma się co przejmować na zapas. Co się ma wydarzyć, tak się wydarzy. I jakoś trzeba po prostu sobie z tym radzić, sprostać temu. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Ale ważne, żeby ta suma na koniec roku wychodziła na plus. A u nas ten rok zamykamy Hey, we're going to Auntie Eden instead. na dużym plusie. Because she's insisting. O. And she have a bar for you. And she have a bar for me and she. Szukają panie. Byliśmy w knajpie, It's our New Year's resolution. ale wymyśliły, że jednak jedziemy do Siesie do domu. Teraz się okazuje, że jedziemy do cioci 1, tej co ma willę z basenem. I tam sobie posiedzimy. Już się dziewczyny cieszą, bo tam open bar u cioci. A jak grzeczniutko, bez niczego. Szykuje swój organizm na transformację. Na to, co się wydarzy na Sigihorze. Oj, będzie się działo w tym roku. No minął pierwszy rok. Pierwszy pełen cykl. Kiedy byliśmy na Filipinach, od 1 stycznia wylecieliśmy do Norwegii 17 maja bodajże, w drugiej połowie maja. Od maja byliśmy w Norwegii do grudnia, długo w tym roku, wyjątkowo długo, ale to ci co oglądają to wiedzą dlaczego. Się sezon przeciągnął przez problemy wizowe chłopaków z Filipin. No i znowu na Filipinach. Kilka lat. Tak będzie prawdopodobnie. Ale jest to niewielka cena za to, co chcemy po prostu zbudować i osiągnąć. Dużo lepiej w tę stronę niż godzić się na ponad 40 lat pracy, liczyć na emeryturę w wieku 67 lat i stać się już na zawsze niewolnikiem systemu. Powalczymy trochę z systemem. Nie damy się tak łatwo. Druga 20, 1 stycznia. Po Objecie w sumie, nie wiem,
śniadaniu wczesnym, po jedzeniu, bo panie były głodne, przyjechaliśmy do cioci. Kończymy ten dzień. Jak wytrwałeś tego miejsca, dziękuję. Jak nie subskrybujesz, zasubskrybuj. A teraz jeszcze wrzucę jakieś nagrywki z dnia dzisiejszego, z tego co działo się w Ujdzie, jak wspominałem. Do zobaczenia w tym nowym roku z nową energią, z nowymi pomysłami. Lecimy z tym. Nowy rok, stary chaos. Raz, dwa, trzy, 4, 5. I księstwo chaosu, kuchnia. Tak to właśnie leci. Jedziemy z dostawą. Tradycyjnie. 10 dostaw w ostatni dzień 2025 roku. A jutro kolejne. A jutro kolejne. Ale czy one znikają? Bodajże było ich 5. Tutaj były 3. Tu były 2. Ostał się ostatni. Co bardzo ważne, już się powielają zamówienia. Znaczy wracają do nas, nie do mnie, do dziewczyn, klienci, którzy już zamawiali. Przed chwilą byłem z dostawą tych trzech różnych zestawów. No to już jedno było powielone po wigilijne. I znowu było duże, znowu było ze świnią. A na tych ze świnią najlepiej się zarabiać. Im większa paczka, tym większy zarobek, wiadomo. Ostatnie 3 zamówienia do wyjścia. Mają być po godzinie 19 doręczone. Wygląda na to, że się elegancko wyrobią tym razem. A nie tak jak w Wigilię, że trochę było opóźnienie. To jest po prostu na tok pracy. 16 zamówień to było dużo, 10 wychodzi. Very nice t-shirt. I will highlight it. Dobra. No i dobra, ostatnie 3 zamówienia i spróbuj. I można zająć się swoim świętowaniem Nowego Roku.